Cześć, pamiętacie tą szałwię Hot Lips, którą wam pokazywałem? Teraz możecie zobaczyć, minęło tydzień czy dwa od czasu jak publikowałem o niej film. Teraz możecie zobaczyć, jak zupełnie się przybarwiły te kwiatki na kolor biały wręcz. Kto nie widział tego filmu, może zobaczyć w prawym górnym rogu ekranu. Przez ostatnie 1,5 tygodnia u mnie padały deszcze, było pochmurnie i temperatury około 18 do 20 stopni. W dniu wczorajszym nawet to było 13 czy 14 stopni. Także jak widać, kany na zewnątrz nie wyglądają jakoś rewelacyjnie. Ale co mnie cieszy, że Betany puściła ukwiecenie, wypuszcza następne bodajże. W każdym bądź razie, jak widzicie, prawdopodobnie będą nasionka. To znaczy, akurat z kanami to jest tak, że niektóre dają nasiona, niektóre nie. Czym to jest spowodowane? No gatunkiem podejrzewam i ja się cały czas uczę o kanach, także w przyszłości będę wiedział mniej więcej na nasiona, z jakich kan można liczyć. No a tutaj skarletka to wygląda, jakby wyszła z wanny w negatywnym tego typu znaczeniu. No tutaj bananki, te większe, które trafiły do ogrodu. Generalnie ja ich nie wkopywałem z tego względu, że chcę spróbować inną metodę. Jak niektórzy wkopują, wykopują. Myślę, że dla roślin to jest duży szok. Zaczyna się rozprzestrzeniać z systemem korzeniowym, a potem te korzenie są obcinane łopatą, szuflą. Także chcę spróbować trochę innego podejścia niż inni. Czy to dobrze, czy nie, to się okaże. Druga rzecz, jak były przez ostatnie 1,5 tygodnia deszcze, to moim skromnym zdaniem ten nadmiar wody, w związku z tym, że ja tam stosuję keramzy, sobie wypłynie. No a na ten czas to nie zależy mi na tym, żeby one rosły jakieś na kilka metrów w górę z tego względu, że chodzi o zimowanie. Zobaczcie, one w tej chwili to już mają z 2,5 metra, także co to będzie w przyszłości, nie? A generalnie moja szklarnia ma 2,70, także myślę właśnie o zimowaniu i jak to potem przechować w przyszłości. Tu kolokazja Konkofi, jak widzicie, sobie radzi bardzo ładnie. Jednak ten półcień im służy, bo są osłonięte, tutaj słońca nie mają aż tak dużo, słońce wpada tutaj na chwilkę, można powiedzieć. Natomiast kolokazję Coal Miner przy tym nasłonecznieniu to, jak widać, liście bardzo szybko padają. Teraz już są coraz większe. Zobaczcie, jaki podsuszony. No tu przy tej ostatniej sztuce krecik ją sukcesywnie wykopywał, ale teraz, jak widać, sobie znalazł nowe miejsce, także jest ok. Tu kana Eden zaczyna kwitnąć. O, te kwiatki na razie małe. Mówię, kany na zewnątrz to tak przy tych deszczach lepiej sobie radzą kany właśnie w środku, w szklarni. A nic, zobaczymy, dlatego właśnie ja próbuję testować jak gdyby z reguły dwa sposoby, który ze sposobów lepszy. No, czasami jest, wydaje mi się, potrzebne inne podejście, a nie robić jak inni. A i tu dobry news też, opowiadam o 4 palmach, które kiedyś zakupiliśmy. 2 umarło się im w pierwszym sezonie, 2 były z nami przez 3 lata, wkopana jedna na froncie, druga z tyłu. No i tu, jak widzicie, przeżyła, przynajmniej ta, co jest dziwne, bo tamta była bliżej domu. W każdym bądź razie wypuszcza liście, już teraz wypuszcza drugi liść, także mnie to cieszy. I właśnie się zastanawiał, czy na zimę jej nie będę wykopywał, bo jak przyjdą znowu jakieś takie zimne dni, no chyba zrobię z niej roślinę doniczkową po prostu. Brugmansie. Żaby mnie znowu zagłuszają. U sąsiada jest taki zbiornik wodny, także żabki uwielbiają. A teraz okres godów, to także
myślę, że będą mnie zagłuszać. No i trzecia z Brugmansi. Jak widać świeże liście, a już ślimaki się opiekują nimi. No ale co zrobić? A zajrzymy sobie również do warzywniaka. Tu jak widzicie przez te deszcze na razie nie ma sensu kosić trawę i się zarosło. O! Pierwsze pomidory. Także pomimo deszczu chyba nie jest aż tak tragicznie. Chociaż mają... No wiecie jak to jest, słuchajcie, u was było gorąco. To ludzie niezadowoleni, bo za gorąco i wytrzymać nie idzie. U mnie padało. No i moja małżonka niezadowolona, bo to niedobrze dla pomidorków. No ale jak widać pchną się powoli. A myślę, że teraz właśnie z tego co widziałem do was przyszły deszcze. Także ja mogę jako prognoza pogody, z tego co zauważyłem, to co jest u mnie, to kilka dni, jakieś 3 dni do tygodnia, to potem jest generalnie u was. Moja tu wam opowiadałem nieraz o tej miejscówce na hamak. W każdym bądź razie małżonka naprawiła ten stary 3-sezonowy dwuosobowy hamak i to był zresztą nasz prezent ślubny, także nie wiem czy to już nawet 4. sezon. W każdym bądź razie jak widzicie hamak nie wytrzymał obciążenia. Także zakupiłem hamak, tak. Niedługo będziemy instalować. Myślę, że teraz pogoda dopisze, także będzie sympatyczniej pod tym względem. No a tu w ten weekend, jak widzicie, czeka mnie praca, żeby się... No, tu jak zwykle akacja. Akacja też jest strasznie inwazyjna. Kupiłem taki fiskar do wyrywania roślin z korzeniami i generalnie zobaczymy. A myślę, że zrobię recenzję tego. No a tu jest taki kaktusik. On został wstawiony w tą część ogrodu z tego względu właśnie, że strasznie kujący był. Stoi już tu od wielu lat, nikt o niego nie dba i jak widzicie radzi sobie bardzo dobrze. Także może się nim zajmę. Strasznie się wbijają i w związku z tym właśnie ta roślinka została zaniedbana. Druga rzecz, że on nie był zbalastowany, że tak powiem, i strasznie się lubił przewracać. No i go trzeba było ustawiać i znowu pokuty człowiek. To by było na tyle. Ja was serdecznie pozdrawiam, życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.